Witajcie, miłośnicy historii. Dziś przeniesiemy się w czasy, gdy na ziemiach polskich nie istniało jeszcze państwo, jakie znamy dziś. Czasy, gdy pogańscy Polanie oddawali cześć swoim bogom w głębokich kniejach puszczy. Czasy, w których potęga rodziła się powoli, kształtowana przez ambitnych, choć dziś często pomijanych władców. Dziś opowiem wam o Siemomyśle, ojcu Mieszka I, człowieku, który przygotował grunt pod powstanie państwa polskiego. Postaci ukrytej w cieniu wielkich wydarzeń, a jednak niezwykle ważnej. Nasz bohater żył w pierwszej połowie X wieku. Był synem Lestka, wnuka Siemowita i dziadkiem Bolesława Chrobrego. Imię Siemomysł pochodzi od słów siemo, czyli ród, rodzina, i mysł, myśl, rozum. Możemy więc powiedzieć, że był to człowiek myślący o rodzinie. Gal Anonim, pierwszy kronikarz polski, wspomniał o nim w swojej kronice polskiej słowami: po Lestku panował Siemomysł, który wielce rozszerzył granice swojego panowania, a lud swój pomnożył i umocnił. To krótkie zdanie zawiera wiele treści. Siemomysł nie był biernym władcą. Konsolidował ziemię, wzmacniał ludność, przygotowywał tereny pod przyszłe działanie swojego syna. Aby zrozumieć Siemomysła, musimy zajrzeć w świat, w którym żył. To była epoka plemion. Polanie, Koplanie, Mazowszanie, Lędzianie. Każde plemię miało swoje interesy, a walka o dominację była codziennością. Siemomysł rządził z Gniezna, miasta, które później stanie się kolebką polskiej państwowości. Za jego czasów Polanie już dominowali nad innymi plemionami Wielkopolski, ale to nie wystarczyło. Prawdopodobnie Lestek, ojciec Siemomysła, rozpoczął walki z Goplanami w okolicach grodu Kruszwicy, próbując podporządkować sobie to potężne plemię. Jednak z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy wywnioskować, że to dopiero Siemomysł zakończył zwycięsko tę wojnę. Według niektórych hipotez Siemomysł miał podbić także Mazowsze, a być może nawet ziemię Kujaw. Choć brak dokładnych źródeł, kroniki niemieckie wspominają o wzmożonej aktywności Polan w tym okresie. Niektórzy badacze sugerują, że Siemomysł mógł toczyć walki z plemionami zachodniosłowiańskimi, Wieletami, które były niezwykle wojownicze. Nie chodziło tu o podboje, ale raczej o ochronę pozycji Polan i wpływów na zachodzie. Za czasów Siemomysła Saksonia pod rządami Henryka I Ptasznika i Ottona I coraz mocniej naciskała na Słowian. W 929 roku pod grodem Lensen Henryk I Ptasznik rozbił plemiona słowiańskie, rozpoczynając symbolicznie parcie na wschód, Drang nach Osten. Siemomysł musiał przygotować się na obronę przed ekspansją chrześcijańskich władców. Wprawdzie nie mamy dowodów na otwartą wojnę Polan z Niemcami za jego życia, ale wojowniczy charakter Polan z tamtych czasów sugeruje, że potyczki i lokalne konflikty były niemal codziennością. Siemomysł był także budowniczym. Choć nie mamy konkretnych zapisów, uważa się, że za jego rządów rozbudowano najstarsze grody Wielkopolski, takie jak Gniezno, Giecz i Ostrów Lednicki. To one staną się później centrami państwowości polskiej. Jak pisał Gal Anonim, Siemomysł był mężem mądrym, dzielnym w boju i roztropnym w radzie. Siemomysł rozumiał, że siła tkwi nie tylko w liczbie wojowników, ale także w organizacji. Wprowadził coś, co dziś nazwalibyśmy systemem wojskowym, opartym na drużynie książęcej, elicie wojowników utrzymywanych przez księcia. Co więcej, Siemomysł zdawał sobie sprawę z roli sojuszy.
Prawdopodobnie zawarł strategiczne małżeństwa ze szlachtą innych plemion. Niektórzy historycy sugerują, że matką Mieszka I mogła być księżniczka z rodu Lędzian, plemienia zamieszkującego tereny dzisiejszej południowo-wschodniej Polski. Według części historyków Siemomysł miał też syna Czcibora, bohatera bitwy pod Cedynią. Istnieją też domysły o jeszcze jednym synu, który zginął w walkach przeciwko Sasom i Wieletom w 963 roku. Władza Siemomysła opierała się na dwóch filarach: sile militarnej i umiejętnej polityce. Gal Anonim pisze: w czasach Siemomysła nikt z sąsiednich ludów nie śmiał podnieść nań ręki, bo potęga jego była wielka, a drużyna mocna. Czy możemy wierzyć Galowi Anonimowi, który pisał 150 lat po śmierci Siemomysła? Rozwiązanie tego dylematu pozostawiam już widzom. Dzięki Siemomysłowi Polanie osiągnęli pozycję dominującą w regionie. Ziemie pod jego władzą były coraz bardziej scentralizowane, a jego polityka wewnętrzna zmierzała do ujednolicenia zwyczajów, prawa i organizacji. To Siemomysł zbudował fundamenty, na których jego syn Mieszko I mógł rozpocząć dzieło chrystianizacji i oficjalnego utworzenia państwa. Śmierć Siemomysła nastąpiła zapewne pomiędzy latami 950 a 960 rokiem. Jego odejście nie było końcem, było początkiem nowej epoki. Choć nie znamy wielu szczegółów z życia Siemomysła, jego dzieło przetrwało. Bez niego nie byłoby chrztu Polski w 966 roku, bez niego nie byłoby ekspansji Mieszka I i triumfów oraz koronacji Bolesława Chrobrego. Gal Anonim zamyka opowieść o nim krótkim, ale wiele mówiącym zdaniem. O Siemomyśle długo opowiadały pieśni drużynników, bo był ojcem siły i mądrości swojego ludu. Dziś imię Siemomysł rzadko pojawia się na kartach popularnych podręczników, ale pamiętajmy, zanim powstało państwo polskie, zanim władcy nosili korony, ktoś musiał zjednoczyć ludzi, wywalczyć ich miejsce i zaszczepić w nich ideę wspólnoty. Tym kimś był właśnie Siemomysł. Dziękuję Wam za wspólną podróż w przeszłość. Jeśli chcecie więcej takich opowieści o zapomnianych bohaterach naszych dziejów, zasubskrybujcie i dołączcie do mojej historycznej drużyny. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastu. Dzięki Wam możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów z naszej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.